No i tak to jest w tej Kolumbii. Piękne kobiety, smaczne jedzenie, dobre narkotyki. No to witam Państwa z Kolumbii. Jeszcze 2 tygodnie temu sam nie spodziewałem się, że tak wcześnie wrócę do Ameryki Południowej. No ale tak wyszło. Wbrew pozorom jestem tutaj u klienta. Wiem, jak to może brzmieć, że przyjechałem do Kolumbii do klienta, ale nie przemycam narkotyków, tylko po prostu sobie odwiedzam pewną fabrykę. Miasto, w którym spędzę najwięcej czasu, to jest Cali. To jest to, co widzicie zresztą dookoła mnie. I na temat Cali opowiem więcej za chwilę. Jestem też święcie przekonany, że na pewno tutaj w tej Kolumbii przytyję, ponieważ żarcie mają bardzo dobre. Póki co praktycznie wszystko mi smakuje, a porcje mają zdecydowanie nieeuropejskie. Takie typowo amerykańskie, więc najczęściej mam problem, żeby dojść do końca. Cali jest obecnie najbardziej niebezpiecznym miastem Kolumbii, z liczbą morderstw 3-krotnie wyższą niż drugim pod tym względem Medellin. Zresztą ja od klienta dostałem dość wyraźne sugestie, by po mieście poruszać się taksówkami, które podobno są bardzo bezpieczne, oraz by nocą nie wychodzić z hotelu. Tej drugiej zasady się trzymam, tej pierwszej, jak widać, nie. W Cali występuje to samo zjawisko co w Buenos Aires, czyli że ludzie noszą plecaki zamiast na plecach to na brzuchu, aczkolwiek jest to dużo mniej powszechne, ponieważ w Buenos Aires praktycznie wszyscy nosili plecaki na brzuchu, to w Cali jest to raczej zdecydowana mniejszość, ale wciąż tak się ludzie zachowują. W Cali na ulicach bardzo dużo jest też policji i tak samo wszystkie hotele, supermarkety zawsze są obstawione ochroną i to są goście, którzy raczej się w tańcu nie pierdolą, w sensie są ubrani w kamizelki kuloodporne, a w łapach zawsze mają wielkie strzelby i tak samo policja. Jak widzę policjanta, który ma spluwę większą od mojej nogi, no to raczej nie mam ochoty wchodzić z nim w jakiekolwiek dyskusje. Jeśli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa, to ja się po prostu trzymam zasady, której nauczyłem się w Argentynie, czyli jak widzę jakąś ulicę, po której nikt nie chodzi, to ja też tam nie idę. A poza tym dostałem taką mapkę całego miasta z zaznaczeniem dzielnic, które są bardzo bezpieczne, które są mniej bezpieczne i takich, do których się po prostu nie wchodzi. O, to jest właśnie jedna z tych gorszych dzielnic. Nie wiem, czy to słychać, czy nie, pewnie nie, ale generalnie dobiega stamtąd muzyka, taka dość głośna. Latynoska oczywiście. No i bardzo powszechna rzecz w całym Cali, drut kolczasty. Wszędzie, na wszystkich jakichś takich lepsiejszych budynkach, czy jakichś tam supermarketach i tak dalej, zawsze jest drut kolczasty. Zwróćcie też uwagę, że wszędzie jest bardzo zielono, pełno jest drzew, krzewów, kwiatów, a komarów jest zaskakująco niewiele. A te, które są, to nie reagują na psikadełko, które sobie przywiozłem z Polski. W Kolumbii jest obecnie pora deszczowa, co oznacza, że pada. Czasami pada tylko rano, a czasami pada przez cały dzień. Obecnie stoję na przystanku autobusowym. Przystanki autobusowe są tutaj oznaczone w taki sposób, że po prostu krawężniki są pomalowane na żółto i często inaczej nie da się rozpoznać, że jest jakiś przystanek. Czasami jest wiata, czasami nie ma. Po prostu jak jest krawężnik namalowany na żółto, to znaczy, że tam jest przystanek. Jeszcze tylko dodam, że taką budkę, jak tutaj widzicie, na takich różnych skwerkach małych, to jest najczęściej budka dla policji i tam sobie po prostu policjant siedzi. O, pokażę jeszcze tylko, jak zajebiście działają autobusy, w sensie one się generalnie spóźniają, ale można sobie w Google Mapsa wejść, widzi się całą trasę, widzi się przystanki i widzi się też, gdzie jest w danym momencie dany autobus. Zajebista sprawa. Są dwa typy ciepła, których nie lubię. Pierwszy to jest takie ciepło, jakie było w Baku, czyli tam było straszliwie gorąco, a powietrze było totalnie suche i to było w ogóle nie do wytrzymania. Natomiast drugie ciepło, jakiego nie lubię, jest takie, jak jest tutaj w Kolumbii. Tutaj też jest bardzo gorąco, ale jest też bardzo wilgotno i to sprawia, że nawet jak siedzę, to się pocę i cały czas mam wrażenie, że jestem mokry. Cały czas mam takie uczucie, że się lepię pod pachami, to aż się boję dotknąć. Mam takie wrażenie, że za chwilę jakbym tak podniósł rękę, to by mi zaczęło kapać na ziemię. Gdy organizowany był mój wyjazd do Kolumbii, klient zaproponował mi 3 hotele. Wszystkie były mniej więcej w tej samej lokalizacji, w pizdu daleko od fabryki. Jak sobie policzyłem, że codziennie traciłbym 1,5 godziny na dojazd w jedną stronę, czyli musiałbym wstawać o 6 rano, żeby na przykład na 8 być w biurze, stwierdziłem, że nie, no, bez przesady. I poprosiłem, żeby zaproponowano mi jakąś inną miejscówkę.
No i znalazłem się w tym hotelu, w którym jestem obecnie. A potem, gdy dostałem tą mapę dzielnic, to okazało się, że proponowano mi po prostu hotele w dzielnicy najbezpieczniejszej. I ja po prostu na własne życzenie znalazłem się w dzielnicy, która może nie jest jakoś super niebezpieczna, ale jest taka troszkę już bardziej szemrana. Dobra, to pokażę wam teraz swój hotel. Tam na dole jest basen. Generalnie tutejszą okolicę już troszkę poznałem i powiedzmy, że ja czuję się tutaj w miarę bezpiecznie. Aczkolwiek no, nie da się ukryć, że jest to okolica taka troszkę szemrana i mam trochę mieszane uczucia co do tego hotelu z tego względu, że pośrodku takiej średnio ciekawej okolicy wybudowano po prostu taki zajebiście luksusowy hotel. To jest generalnie mój pierwszy pokój. Mam telewizor. Tu tak, jeszcze nie umiem sterować tą kamerą. Tu mam właściwie taką mikrofalówkę, co jest bardzo ważne, co mi się bardzo podoba. Dobra, idąc dalej. Kibelek. To jest akurat proste, nie? Prysznic. I tu dalej mam swoje biuro. Biuro i łóżko. Sorry za burdel, ale w zasadzie przed chwilą wstałem. No moje mieszane uczucia wynikają też z tego względu, że ten hotel jest postawiony pośrodku takiej dość nieciekawej dzielnicy. Po prostu postawiono wielki, luksusowy hotel i jeszcze ten hotel jest sprzężony z gigantyczną galerią handlową, pełną takich dość luksusowych sklepów. No i generalnie nie ma tutaj jakoś szczególnie dużo ludzi, nie ma jakoś szczególnie dużo klientów. Dlatego wydaje mi się, że raczej nie są w stanie się utrzymać z tej garstki ludzi, którzy tutaj sobie chodzą. Może przesadzam, ale po prostu cała ta sytuacja, cała ta otoczka jest dla mnie tak niedorzeczna, że po prostu zaczynam się zastanawiać, czy ten cały hotel i ta galeria to nie jest jakaś właśnie pralnia brudnych pieniędzy, nie? Może przesadzam, może naprawdę przesadzam, ale no nigdy nie wiadomo, nie? Może śpię w hotelu, którego właścicielem jest kartel. Kurczę, no naprawdę chciałem pokazać wam trochę więcej miasta, ale niestety łażenie tutaj z wyciągniętą kamerką w większości nie jest najlepszym pomysłem. Po raz pierwszy widzę patyczaka w jego naturalnym środowisku. O, widzicie jak idzie? Ale dobre. Dwa największe kartele narkotykowe w historii to były oczywiście kartele z Medellin i Cali. Po śmierci Escobara Cali przejęło praktycznie wszystkie jego interesy, stając się największym kartelem narkotykowym w historii, kontrolując 80% światowego handlu kokainą. Bossowie tego kartelu, bracia Orejuela, działali zupełnie inaczej niż Escobar. Nie wychylali się, działali raczej w ukryciu, starali się przede wszystkim, żeby nie było o nich zbyt głośno. No ale i tak prędzej czy później Amerykanie się do nich dobrali i w chwili obecnej bracia Orejuela siedzą w więzieniu w Stanach. Z tym, że kartel w Cali istnieje do dziś. Tak jak kartel w Medellin został całkowicie rozbity, tak ten w Cali istnieje do dziś. Oczywiście to już są zwykłe popłuczyny po tym, czym ten kartel był jeszcze tak 20-30 lat temu, ale wciąż on istnieje. I właśnie te dzielnice, które są najbardziej niebezpieczne, to są dzielnice, gdzie mieszka najwięcej członków kartelu. I to właśnie tam raz na jakiś czas dochodzi do strzelanin, raz na jakiś czas cały czas giną ludzie. Kartel z Cali odznaczał się też tym, że ich działanie, tak jak Escobar miał skłonności terrorystyczne i lubiał podkładać bomby, tak kartel z Cali raczej ograniczał się do porywania ludzi. Na tym zresztą budowali swoją potęgę i to gdzieś tam w dalszej części utrzymywali. No i to się dzieje do dnia dzisiejszego i właśnie tutaj, będąc w Cali, najbardziej, z racji tego, że rzucam się w oczy, bo nie mówię po hiszpańsku, tylko raczej mówię po angielsku, więc rzucam się w oczy jako Amerykanin, to właśnie najbardziej powinienem obawiać się nie tego, że mnie ktoś zabije, ale raczej tego, że mnie ktoś porwie. Teraz możecie mi wierzyć lub nie, ale troszkę ryzykuję, bo ta akurat okolica jest jedną z tych troszkę gorszych. Chciałem jednak tylko powiedzieć, że jeden z Kolumbijczyków, z którymi pracuję, zwrócił mi uwagę, że mam nie mówić, że kartel w Cali jeszcze istnieje, bo to nieprawda. Tutaj są po prostu takie pojedyncze grupki, które z dawnym kartelem nie mają nic wspólnego. Także teraz już wiecie, a ja chowam kamerę. Dobra, zrobiłem coś totalnie wbrew rozsądkowi, czyli w nocy wybrałem się na miasto i powiem szczerze, że faktycznie nocą Cali nie wygląda zbyt zachęcająco. Jak są jakieś parki, takie gdzie nie ma w ogóle światła, w sumie w parkach to w ogóle nie ma światła nigdzie, więc
jak są po prostu, jak są parki, to biegają po nich różni dziwni ludzie. W ogóle po ulicach kręci się mnóstwo dziwnych ludzi. Widziałem na przykład kolesia na ulicy, który odp***ala jakiś totalny szajs. Nie mam pojęcia, co on robi. Myślałem po prostu, że jest... Kurwa... Nie, jak motor przejeżdża koło mnie, to się trochę lękam. No, znaczy teraz się już trochę mniej lękam, bo jestem praktycznie koło swojego hotelu, a to już jest taka okolica, która... No, powiedzmy, że jest w miarę ogarnięta. No, ale widziałem właśnie na ulicy jednego kolesia, który odpierdziela nie wiadomo co. Myślałem, że jest po prostu popierdzielony. Z tym, że potem zauważyłem, że kawałek dalej w parku pod drzewem stoi sobie 3 kolesi i go obserwuje. A że żaden samochód się nie zatrzymywał, w ogóle nikt nawet nie zwalniał, tylko go mijali tak, przejeżdżali tak po prostu zaraz obok niego. No to domyślam się, że to była jakaś bardziej zorganizowana akcja. Ej, serio, jak przejeżdża jakiś samochód, który mi zaczyna zwalniać koło mnie, to się czuję bardzo niepewnie. O, tam możecie zobaczyć taki typowy kolumbijski street food. Moim zdaniem generalnie jedzenie w Kolumbii na ulicy jest oczywiście najtańsze, ale też najlepsze. Mają zawsze zajebiście dobre soki, mega dobre owoce, najczęściej kradzione, ale po prostu dobre jest i generalnie polecam. Wysokie krawężniki. Pamiętam, jak w jednym odcinku pan Cierowski zachwalał, że to jest świetne rozwiązanie i że zamiast dawać mandaty, to powinniśmy budować wysokie krawężniki, bo tylko to przeciwdziała parkowaniu w nielegalnych miejscach. Generalnie przez to, że ja sobie troszkę jeżdżę po świecie, to jestem w stanie skonfrontować to, o czym opowiada pan Cierowski, z rzeczywistością. Ja nadal mam do tego faceta duży szacunek, lubię czytać jego książki, lubię oglądać Boso przez świat, no ale nie da się ukryć, że pan Cierowski jest bardzo stronniczy. Jak coś jest w Ameryce Południowej, to jest zajebiste, a jak coś jest w Europie, to jest chujowe. No i właśnie, wysokie krawężniki zajebiście przeciwdziałają parkowaniu w nielegalnych miejscach, ale sam widziałem karetkę na sygnale, która stała w potężnym korku tylko i wyłącznie dlatego, że samochody po prostu nie miały gdzie się przesunąć, żeby zrobić jej trochę miejsca. Wczoraj miałem okazję troszkę pochodzić sobie po takiej gorszej dzielnicy, nie takiej całkiem najgorszej, tylko takiej troszkę gorszej. Poprosiłem, żeby mi po prostu taką dzielnicę pokazano. No i dostałem generalnie obstawę. Portfel musiałem schować do plecaka, żeby po prostu się nie odznaczał na spodniach. Telefonu miałem nie wyciągać. Takie tam zasady bezpieczeństwa. Największym problemem w Kolumbii niewątpliwie jest przestępczość. I może nie tyle, że cię zabiją, ale właśnie największym problemem są po prostu kradzieże i rabunki z bronią w ręku. Wynika to z tego, że w Kolumbii naprawdę jest bieda i w wielu regionach kraju, znaczy może nie w wielu, ale naprawdę są regiony w kraju, gdzie ludzie umierają z głodu. Z jednej strony to troszkę rozwiązuje problem żebractwa, bo tutaj żebractwo w zasadzie nie występuje. Nie ma czegoś takiego, że ktoś na ulicy do ciebie podejdzie i cię poprosi o pieniądze. Nie, jak ktoś potrzebuje pieniądze, to sobie po prostu od ciebie weźmie. Ay, 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 amor. Cara las palabras no nos dicen nada. Ay, 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 amor. Cara solo hablan las miradas. Ay, 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 amor. Cara las palabras nos resbalan. Ay, 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 amor. Cara nos encienden las miradas. Dobra, możecie się nie domyślać, ale ja już Kali opuściłem. Ponieważ czeka mnie dość długa droga pod górę, to wydaje mi się, że jest to dobry moment, żeby opowiedzieć do końca, jak to jest z tym bezpieczeństwem tutaj. Kolumbijczycy, z którymi pracowałem, twierdzą, że jest już dużo lepiej niż było jeszcze 30 lat temu. Co nie znaczy oczywiście, że jest bezpiecznie. Każdy z nich przynajmniej raz w życiu poczuł, jak to jest, jak ktoś celuje do ciebie z pistoletu i chce, żebyś oddał mu portfel albo telefon. Kolumbijczycy mają takie powiedzenie no dar papaya, czyli nie dawaj papai, czyli inaczej mówiąc, nie bądź idiotą i nie dawaj złodziejom po prostu powodu do tego, żeby cię okradli. Generalnie, jeżeli pokazujesz, że masz papaję, to nie dziw się, gdy ktoś ci w końcu tą papaję odbierze. I widoczek. To, co jest najczęściej kradzione, to są oczywiście telefony, pieniądze, ale także biżuteria. Więc generalnie chodzenie w Kolumbii w złotym łańcuchu jest złym pomysłem. Ciekawostką jest, że w Kolumbii nielegalna jest jazda 2 mężczyzn na jednym motorze. Facet z babką mogą, 2 laseczki sobie mogą, ale 2 mężczyzn już nie. Wynika to właśnie głównie z tego, że to oni powodowali najwięcej kradzieży takich typu wyrywanie telefonów, torebek i tego typu rzeczy. I dzisiaj jak się widzi 2 mężczyzn na jednym motorze, to można się spodziewać, że będą problemy. A przynajmniej trzeba się na siebie uważać bardziej. Ja chcę podkreślić, że dla poprawy bezpieczeństwa w Kolumbii zrobiono naprawdę dużo w ostatnich latach. Co prawda miasta dalej są niebezpieczne, tak jak były, aczkolwiek poza miastami, przynajmniej ci Kolumbijczycy, z którymi ja miałem do czynienia, twierdzą, że jest bezpiecznie i nie trzeba się niczego obawiać. Problem jest, jak się chce wejść do lasu,
bo nigdy nie wiesz, kogo się spotkasz, a jak trafisz na jakąś fabrykę nielegalną, no to już stamtąd nie wyjdziesz. Natomiast jeśli chodzi o przetrwanie w miastach, żeby wiedzieć, w które dzielnice można wchodzić bez problemu, a w które nie, to polecam sobie wejść w Google, wpisać nazwy miasta i Dangerous Areas i od razu najczęściej trafia się pierwszy link, to jest oficjalna strona miasta, która prezentuje dzielnice zaznaczone kolorami od zielonego do czerwonego. Zielony to jest oczywiście taki bezpieczny rejon, a czerwony to jest taki niebezpieczny. Jest jeszcze jedna rzecz, o której Kolumbijczycy mi tutaj opowiadali, w sensie jak ktoś próbuje cię okraść, tak po prostu okraść i ludzie dookoła to zauważą, to ci pomogą. Kończy się to w ten sposób, że kolesia po prostu publicznie zlinczują. Oni nazywają to masażem, a w rzeczywistości koleś po wszystkim jest albo odwieziony do szpitala, albo do kostnicy. Natomiast jeżeli facet ma przy sobie pistolet, to nikt ci nie pomoże. Nikt nawet nie zwróci uwagi, bo te pistolety to nie są zabawki. Jeżeli ktoś ma pistolet, to znaczy, że może zabić. I jak ktoś celuje do ciebie z pistoletu, to po prostu oddajesz mu wszystko, co masz. Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mire, no me voy más ni por mire. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por mire. Pokażę wam teraz coś w chuj rozczarowującego. Tak teraz wygląda wjazd do słynnej posiadłości Pabla Escobara. Nie ma już tego wjazdu z tym samolocikiem i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, co z nim robią. Nie znam hiszpańskiego na tyle, żeby się dogadać i dowiedzieć w pełni. Tyle tylko zrozumiałem od babki. Babka mi generalnie pokazała ten samolocik, oni go gdzieś tam z tyłu mają, że go generalnie zdemontowali, tylko nie wiem, czy celem jest odnowienie, jakaś konserwacja, czy po prostu zlikwidowali znak całkowicie. Na razie nie ma. I tyle. Dobra, te ziomki, co tu widzicie, mi potwierdzili. Zniszczyli, nie ma i nie będzie. To jest słabe na maksa, przecież to był taki symbol, że ja pierdolę. A oni go zlikwidowali. No nic, no ja wam powiem tylko jedno. Śpieszcie się zwiedzać świat, bo tak szybko się zmienia. To jest chyba dobre miejsce, żeby obalić parę mitów. Po pierwsze, nie wszyscy Kolumbijczycy próbowali kokainy. Sam poznałem takich, którzy twierdzili, że nigdy w życiu nie próbowali. Po drugie, kokainy wcale nie da się kupić w każdym sklepie z lodami. Z kokainą jest tutaj mniej więcej tak jak z marihuaną w Polsce, czyli musisz znać kogoś, kto sprzedaje i wtedy sobie poradzisz. Chyba że studiujesz, bo podobno na uniwersytetach bardzo łatwo jest o kokainę. Generalnie dwa najpopularniejsze narkotyki tutaj to jest marihuana i kokaina oczywiście. I są one bardzo tanie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ile kosztuje kokaina, ale marihuana dowiedziałem się, że jednego jointa można kupić już za 1000 peso, czyli jakieś takie złoty 70. Średnio popularna jest tutaj ayahuasca. Oczywiście są ludzie, którzy są zafascynowani tym całym szamanizmem i oni tam jeżdżą do dżungli i sobie tą ayahuaskę próbują. Są też także ludzie, którzy skądś ten napój biorą i w miastach normalnie na ulicy go spożywają, ale jest to raczej mniejszość. Głównie z tego względu, że jest trudniej dostępny, no i jest też droższy. I ostatnia rzecz, która mnie osobiście zdziwiła i bardzo rozczarowała, bo chciałem spróbować, liście koki. Okazuje się, że liście koki nie są w Kolumbii zbytnio popularne. Znaczy są legalne, ale nie da się ich kupić w sklepie. Tak mi przynajmniej Kolumbijczycy twierdzili, ja sam osobiście też nie widziałem. Podobno ci ludzie, którzy tam z liściami koki się zabawiają, to mają je tylko i wyłącznie dlatego, że sobie je hodują w swoim własnym ogródku. Do Polski oczywiście nie można przywieźć liści koki, nawet jak ktoś zdobędzie, ale można przywieźć herbatkę z liści koki i okazuje się, że jest to coś takie typowo pod turystów, bo tak jak mówię, tutaj nie jest to zbytnio popularne. No, a żeby was wpuścili z tą herbatką, bo to też nie może być taka sobie byle jaka herbatka, żeby was wpuścili do Europy z herbatką z liści koki, to te liście muszą być tak zmielone, żeby nie dało się z nich uzyskać kokainy oczywiście. Głównie właśnie narkotyki i bieda są tutaj głównym powodem przestępczości, tej wysokiej przestępczości w Kolumbii. Poza tym Kolumbijczycy tutaj mi opowiadali, że przyjeżdża tu dużo ludzi z zewnątrz z zamiarem takim posiedzenia sobie 2-3 tygodnie, naćpania się do oporu i powrotu do domu. Najczęściej ci ludzie już nie wracają do domu, tylko zostają tutaj na ulicy.